Witam, Perkun. Analiza i typowania na Eurojackpot w dniu 27 stycznia 2023 roku. Rozpoczynam od sieci neuronowej z zakresem losowań 100 wstecz i oczywiście z ustawieniem wyników na kolejne losowanie. Tu oczywiście nie przedstawiam, jak to cały ten proces wygląda, natomiast pokazuję już tutaj ostateczne wyniki, które wygenerował nam program, na podstawie których będę późniejsze analizy prowadził, także porównawcze w stosunku do innych metod, tak jak kolejna metoda, którą będę w tej chwili prezentował po metodzie sieci neuronowej. Jest to metoda typowania redukcyjnego w dwóch wersjach. Wersji krótszej, mniej dokładnej, aczkolwiek czasami będącej skuteczniejszą od tej wersji dłuższej. Tutaj zakres ustawiam sobie na 500 i podzakres na 100 losowań i zbiór liczb wynikających z tej metody wklejam sobie oczywiście do notatnika. W tej chwili biorę się za tą drugą, szerszą metodę pod względem ilości liczb. Tutaj mamy tych liczb aż 13, także jest sporo możliwości do wyboru. Już widać po pierwszych wynikach, że niektóre liczby się powtarzają. Oczywiście w stosunku do sieci neuronowej. I w tej chwili zabieram się za kolejną metodę regresji liniowej, która będzie mi również podpowiadała, na które liczby powinienem zwrócić uwagę. Ta metoda ma to do siebie, że co prawda wskazuje bardzo dużą ilość liczb. Ja dzisiaj postanowiłem wziąć nawet wszystkie liczby od granicznego losowania aż do końca, z tego tytułu, że w tych liczbach może wypaść dzisiejsza piątka. Aczkolwiek oczywiście pewności 100% na to nie mamy, ale jest to taka podpowiedź liczb, które mogą nam pomóc w wytypowaniu właściwych numerów, które dzisiaj wypadną. Oczywiście już kilka numerów widać, że są to numery takie same we wszystkich możliwych opcjach, co oznacza, że te liczby są po prostu mocniejsze dzisiaj. Nie oznacza to, że one wypadną, natomiast oznacza, że należy na nie zwrócić uwagę, bo mogą być akurat tymi liczbami, które zostaną dzisiaj wylosowane. Także sobie zaznaczam te liczby poprzez wykrzyknik. Później będę jeszcze do nich wracał w późniejszych analizach po kolejnych przyjętych liczbach z następnych metod typowania. A te metody sobie na razie po prostu zostawiam na zasadzie do przejrzenia na koniec wszystkich analiz. Oczywiście wszystko sobie też patrzę, jak wygląda na mapie losowań i przechodzę do kolejnej metody typowania. Jeszcze jedno spojrzenie sobie zrobię tylko na częstotliwość liczb, które mamy w tej chwili we wszystkich losowaniach, jakie są ich graniczne odległości i które z tych liczb już te graniczne odległości przekroczyły bądź zrównały się z tymi odległościami. Jak widać, najmocniejsza w tej chwili ze względu na przekroczenie jest liczba 19. 22 ma wyrównaną w tej chwili ilość losowań w stosunku do maksymalnej przerwy. 10 jest tak na połowie, można powiedzieć, aktualnych losowań. No i poszczególne następne liczby, tutaj 18 jest przeze mnie zaznaczona ze względu na to, że ona będzie występowała też w opcjach pewniaków.
I takie spojrzenie po prostu, które z tych liczb ewentualnie przy kolejnych analizach występujące mogą być faktycznie naszymi mocnymi liczbami. Należy brać pod uwagę to, że takie mocno zimne liczby wchodzą rzadko, niestety. Trudno jest wyliczyć ich faktyczną, graniczną odległość od momentu, kiedy nie zostały wylosowane. Także te liczby, jeżeli one się nie pokazują gdzieś w innych opcjach, no raczej staram się unikać. Bardziej bazuję na liczbach częstszych, możliwych, łatwiej do analiz. Kolejna metoda pewniaków. Tutaj, tak jak wspomniałem, liczba 18 plus liczba 10 mają w tej chwili wysokie odległości pozycyjne, jak to można nazwać, bo to jest tabela związana z pozycjami liczb w tabelach gorących i zimnych. Jest to taki specjalny sposób odfiltrowywania tych teoretycznie najbardziej możliwych. Oczywiście też bez stuprocentowej pewności, że one akurat wejdą, jak widać po odległościach. Te liczby też w różnym czasie się pojawiają, aczkolwiek właśnie poprzez te ich zagęszczenia można wyłapać te, które są najbardziej optymalne, jak ja to mówię. Także tabela pewniaków nam podpowiada kilka liczb, na które będę zwracał uwagę przy kolejnej metodzie. Także oczywiście na mapie losowań sobie to sprawdzając, jak to wygląda z odległościami. No i oczywiście analizując w późniejszym etapie przy tabelach liczb zagęszczonych, do której za chwileczkę będę przechodził. Tu jeszcze jedno spojrzenie na te liczby, które zostały przeze mnie wyszczególnione z tabeli pewniaków i możemy przechodzić w tej chwili powoli do metody zagęszczonych pozycji liczb. Tutaj mam 3 zakresy liczb 30, 100 i wszystkie losowania. Daje mi to możliwość spojrzenia ewentualnego pod 3 kątami i próby wyłowienia tych liczb, które w każdej z tych tabeli wykazują jakąś anomalię, nazwijmy to, w stosunku do innych liczb. Ta anomalia to jest albo jakieś zagęszczenie, albo jakaś taka pozycja w tabeli przy pozycji poprzedniego losowania, która może wskazywać na szansę na pojawienie się tejże liczby właśnie ze względu na samą grafikę wystąpień. Wiem, że to tak troszeczkę brzmi skomplikowanie, natomiast sama metoda jest metodą też intuicyjną troszeczkę, bo nie można bazować na samych zagęszczeniach liczb. Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę poprzednie losowania, sposób wchodzenia, miejsca, w których się te liczby pojawiają, odległości wystąpienia w danej dziesiątce liczb i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo do przeanalizowania, do przemyślenia, żeby przyjąć właściwe liczby, które oczywiście zostaną wylosowane, bo to jest najważniejsze. Także tutaj po kolei po prostu wskazuję na te liczby, które według mnie warto było tutaj zwrócić uwagę, tak pokazuję na poszczególne pozycje liczb, które są interesujące ze względu właśnie na samą pozycję liczby. Tak, taka analiza trwa pewien czas. Wyłowienie tych liczb to też nie jest prosta sprawa. Natomiast oczywiście najważniejszy jest efekt końcowy, czyli trafienie tych liczb w danym losowaniu. Im oczywiście dokładniejsza analiza, tym szansa jest większa, choć wiadomo, że to są wszystko gry losowe i bazują na tak zwanych wielkich liczbach, czyli nasze tutaj analizy do danego losowania są tylko takim urywkiem tego, co jest całością.
Oczywiście dalsze spojrzenie moje na mapę losowań na podstawie tego, co już sobie wyszczególniłem. I po wpisaniu wszystkich możliwych opcji dla każdego zakresu losowania, łącznie z ustaleniem, ile teoretycznie w danej tabeli powinno się pojawić liczb gorących i liczb zimnych, to są te właśnie numery w nawiasach. 2, 3 oznacza, że na przykład 3 pozycje liczb gorących pojawiły się w poprzednim losowaniu w stosunku do 2 pozycji liczb zimnych. W poprzednich losowaniach to wyglądało, jak widać, inaczej. Była nawet opcja 4 czy 5 liczb gorących w stosunku do 0 liczb zimnych. Oczywiście to są tylko też takie intuicyjne sposoby na wyłapanie możliwych, czy też wyfiltrowanie możliwej ilości liczb w danej tabeli. Tu, jak widać, mamy na przykład opcje też różne 2×3, 1×4. One się zazwyczaj na zasadzie, jak ja to mówię, yin-yang, czyli takiego koła Tao, uzupełniają, czyli jeżeli w danym losowaniu było więcej liczb, to w kolejnym powinno być mniej, aczkolwiek zdarzają się losowania jedno po drugim, że tych liczb pada po prostu 2 razy, na przykład o tak jak tutaj mamy, dwukrotnie padało więcej liczb gorących niż zimnych, ale potem było znowuż wyrównanie w stosunku odwrotnym, można powiedzieć, i to tak po prostu na tej zasadzie działa. Ja już tutaj sobie wybrałem najmocniejsze liczby z wszystkich opcji i są to liczby 3, 10, 17, 18, 21, 28, 29, 34, 37 i 47. W tej chwili przechodzę już do opcji liczb dodatkowych. Najpierw spojrzę sobie na częstości dotychczasowych wystąpień liczb. Tu mamy 12 liczb, sprawdzamy bieżący czas oczekiwania. Mamy 3 liczby, które mają największy czas oczekiwania. Są to 3, 8, 11. Teraz oczywiście trzeba będzie to sobie porównać w stosunku do mapy losowań tychże liczb dodatkowych. Ja na razie wstępnie tylko wpisuję te 3 liczby i będę je sobie analizował pod kątem podobnych sytuacji we wcześniejszych losowaniach i zobaczymy, co nam tutaj tabela, czy też mapa właściwie liczb dodatkowych podpowie. Tu oczywiście trzeba spojrzeć też na losowania wcześniejsze. Mieliśmy powtórkę 9, nie mieliśmy powtórki na przykład 1. No może być taka sytuacja, że 1 może nam się powtórzyć. 9 trzeci raz, możliwość też jest. Natomiast najbardziej logiczna w tej chwili wydaje się pod względem odległości, no jednak 8. Jednak 8 tutaj jako jedna z możliwych właśnie liczb, jako przejście, można powiedzieć, w tą strefę. No i druga liczba uzupełniająca też ze względu na odległości, no 3 jako możliwość po prostu wystąpienia tutaj tej pierwszej liczby. Czyli patrząc też nawet na sposób wchodzenia, no tutaj po 1 też ta 3 wchodziła, po 9 8 również się pojawiała. Nie w każdym oczywiście wypadku, ale takie były. No mogę ze spokojem tutaj przyjąć te opcje 3 i 8, które są uzupełnieniem moich typów podstawowych jako liczby dodatkowe. Także dziękuję uprzejmie i życzę powodzenia.